piękna pogoda, aura wiosenna. No wiosna idzie pełną parą, można powiedzieć. Dwa ciekawe zestawy dzisiaj. 2 ciekawe zestawy, 4 maszyny. I co? 28 lat gwarancji. Matko Bosko. Zapraszamy do dzisiejszego odcinka. Czym Ty, Michał, siedzisz, powiedz No mi? kurde, małe, zgrabne, kompaktowe, Coś nowego. ale wygodne i komfortowe. Coś nowego. No. Jest to nowa seria, nowa gama ciągników w ofercie marki Aupax. Ciągnik sadowniczy. Czyli, tak jak wspominałem, charakteryzujący się zwartymi gabarytami kompaktowymi, żeby zmieścić się w ciasnych zaułkach sadów i tym podobnych plantacji. Dokładnie. No jest to maszyna stworzona typowo do pracy właśnie w sadach czy tam jakichś winnicach i tak dalej. No po prostu gabaryty, moc tego ciągnika i wyposażenie sprzyja takim pracom właśnie sadowniczym, a przede wszystkim szerokość maszyny. No bo zacznijmy od tych najważniejszych parametrów, jakimi winien się charakteryzować właśnie ciągnik stricte sadowniczy. To co to by było na myśli? W pierwszej kolejności to, co właśnie powiedziałem, to jest szerokość maszyny, Mhm. czyli tutaj mamy około 1,44 m, jeżeli chodzi o tą specyfikację, czyli ten zestaw ogumienia i tak dalej. Druga Okej. sprawa, mamy ciągnik nieco wydłużony od standardowej powiedzmy wersji i nisko osadzony, czyli ten środek ciężkości mamy osadzony bardzo nisko, co też czuć podczas takiej szybszej jazdy, że ten ciągnik aż normalnie tak ciągnie, ta grawitacja go ciągnie do podłoża. Muszę się wtrącić. Reasumując, I tak w skrócie, jeżeli chodzi o taką podstawową specyfikację tego ciągnika, to mamy do dyspozycji silnik marki Weichai o pojemności 3,6 litra i mocy maksymalnej 120 koni mechanicznych. w tych niewielkich gabarytach Dokładnie. pod tą stosunkowo niewielką machą 120 koni Tak, drzemie. dokładnie. 120 koni mocy maksymalnej. Dodatkowo w wyposażeniu tutaj mamy standardowo przedni TUS oraz wałek WOM o prędkości obrotowej 1000 obrotów z przodu oraz standardowe 2 prędkości wałka WOM z tyłu 540 i 1000. Dodatkowo mamy przekładnię tutaj 16-biegową, mamy do wyboru 4 biegi główne oraz 4 zakresy i zmianę kierunku jazdy rewersem elektrohydraulicznym. Dodatkowo na wyposażeniu mamy oczywiście kabinę klasy 4 z filtrami węglowymi, które dobrze tam tutaj wentylują kabinę, troszeczkę nas odcinają od tych warunków zewnętrznych. Trudnych jakby. Dokładnie. W kabinie oczywiście mamy też klimatronik, mamy radyjko, mamy również 3 pary wyjść hydraulicznych w standardzie i 1 para również jest ze stałym wydatkiem, czyli jeżeli jakaś maszyna będzie potrzebowała napędu hydraulicznego stałego, nie ma problemu, to już w tym ciągniku jest. Nie na darmo pierwsze moje słowa. Wygodnie, komfortowo i kompaktowo. Dokładnie. To wszystko, co kryje pod sobą specjalistyczna seria ciągników serii 4000 przeznaczonych właśnie do sadów, winnic i tego typu miejsc. Natomiast coś ciekawego z tyłu podczepiliśmy i to zaraz Wam pokażemy. Co my tutaj, Michale, mamy? Nowa seria rozsiewaczy włoskiego producenta Maschio Gaspardo. Seria Primo, ale w wydaniu Primo S, a tutaj akurat SM. Jest to wersja rolnicza, jak widzimy, ale też kompaktowa, zwarta, o szerokości maksymalnej 1,81 m dokładnie. Czy to jest jakby następca serii Zeno? To jest następca serii Zeno, Okej. Zeno 18, zmodyfikowany, zmodernizowany, zupełnie nowej konstrukcji maszyna. Okej. Ta maszyna jest wersją małą, kompaktową, ale rolniczą. Okej. O szerokości rozsiewu nawozu między 9 a 21 metrów. Czyli też tak można powiedzieć nie Duży, mało. szeroki Tak. wachlarz tutaj szerokości roboczych. Bardzo prosta obsługa, regulacja nastawy. Oczywiście wszystko poprzez aplikację
My Gaspardo, Okej. czyli wszystkie parametry, ile chcemy wysiać, na jaką szerokość, Czyli wszystko pewnie nam gdzieś podpowie. na maszynie znajdziemy też jakiś QR kodzik. Tak, gdzie wszystko, możemy- wszystko znajdziemy. Okej. I to jest jedno. Hydrauliczna regulacja pod kątem zamykania, otwierania To już sypów. taki, można powiedzieć, standard, jeżeli chodzi o rozsiewacze, bo Niezależnie lewa strona, Dokładnie. niezależnie prawa. Oczywiście cały kosz tutaj siewny wykonany ze stali kwasoodpornej, łącznie z pałąkiem ochronnym, co potwierdza tą trwałość tej maszyny, Okej. a dokładnie to, co wspomnieliśmy na samym początku, 28 lat gwarancji na cały zestaw. tak, ponieważ tu mamy pierwszy, czyli tak, ciągnik 7 lat Dokładnie. i Maszyna również 7 lat. okej. Mało tego, to co wspominaliśmy wcześniej, bez konieczności używania konserwacji drogimi preparatami, Okej, wystarczy corocznie dokonać przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy, okej. a mamy zachowaną gwarancję, pełną gwarancję na 7 lat. Okej. W tym momencie musimy wspomnieć, że również występuje wersja SV, czyli typowa sadownicza pod twój ciągnik, która jest jeszcze węższa Okej. i ma ona szerokości około 1,10 m i przystawki dostosowane właśnie do pracy między rzędami drzew, między rzędami Okej. przede wszystkim różnych upraw specjalistycznych, sadowniczych, we winnicach i tym podobnych. Czyli można powiedzieć, że inna bryła zbiornika oraz taka specjalna przystawka do rozsiewu tego Dokładnie nawozu. tak. A jeszcze takie pytanie, Tak. czy plandeczkę do tego możemy też A zamontować? widzisz, a właśnie na końcu języka była A, odpowiedź. widzisz. Możemy tą maszynę rozbudować o różne opcje Okej. dodatkowe, czyli o nadstawy, każda z nich może mieć po 310 litrów, możemy aż dwie takie nadstawy zamontować. Możemy oczywiście zamontować plandeczkę, o Czyli którą z tych pytasz. standardowej pojemności możemy nieco więcej jeszcze go rozbudować, Możemy nie? się porządnie rozbudować. Okej. Oczywiście wersja SM to nie tylko jedyna wersja serii S, ale też ta SV, o której wspomnieliśmy, sadowniczym, ale i większa wersja SXL dla rolników już nieco większych, bardziej wymagających. Okej. Oczywiście, jeśli ktoś poszukuje rozsiewacza małego, ale bardzo zaawansowanego, możemy oczywiście uzbroić go w system ISOBAS i korzystać z map aplikacyjnych. Wtedy nazwa tej maszyny to Primo SEWI. Okej, czyli jakby od takiej najprostszej maszyny I najmniejszej? i najmniejszej do takiej rozbudowanej i dla po prostu bardzo wymagających klientów możemy to rozbudować. Okej. Przemo. Mamy 4 sprzęty, pozostały idziemy nam dalej. jeszcze 2. Przejdźmy Przechodzimy dalej. dalej. Komfortowo, Tutaj widzę, można Michał, wejść z lewej, wyjść z prawej. Lubisz skakać po tych maszynach. Lubię Lubisz doświadczać, skakać. dotknąć manualnie, żeby zobaczyć, bo ten producent zmienia, dużo modernizuje, Tak, ciekawych tak. rzeczy, ciekawych propozycji, więc jak nie wyjść, jak nie dotknąć. Tak jak i Twoje rozsiewacze się rozwijają, z roku na rok mamy nowe modele, nowe opcje wyposażenia, tak i tutaj, jeżeli chodzi o serię tutaj 5000, czyli na ten moment najmocniejszy dostępny model ciągnika 5130 o mocy maksymalnej 162 koni. 160, Tak. bo tak trochę sugerowała mnie symbolika. Tak, symbolika tutaj faktycznie nieco omylna, ale silnik generuje moc maksymalną 162 Okej. koni. Jest to silnik marki Weichai, jak i przy sadowniku, Okej. ale tutaj już mamy pojemność 4,6 litra. Czyli Również- duża pojemność, Również 4 cylindry. taka stabilność pod kątem pracy, tutaj ten zapas momentu Tak, obrotowego zapas zapewne. momentu jest spory. Mamy też takie trochę porównanie między jeszcze ciągnikami marki Arbos, gdzie tam mieliśmy silnik Dosana, 4-cylindrowy również, ale o pojemności 3-4 litra. No a tutaj jednak te 1-2 litra pojemności więcej robi różnicę, czy to w zapasie tutaj momentu, jak powiedziałeś, czy nawet w gabarycie tej maszyny. Powiedzenie nie? Przemo, duże, może więcej, tu akurat się sprawdzi w tak. tych ciężkich pracach. Dokładnie. Także tak jeszcze w skrócie, co ten ciągnik nam oferuje. Tak jak powiedziałem, silnik 162 konie mocy maksymalnej, 4-cylindrowa jednostka o pojemności 4,6 litra, rozstaw osi niespełna 2600 mm i przekładnia bardzo podobna, to co my mogliśmy też już spotkać w Arbosach, ale jednak zmodernizowana, czyli mamy 45 biegów do przodu. Sporo. Tak, mamy 5 biegów głównych,
5 biegów zmienianych pod obciążeniem i jeszcze do tego 3 zakresy. Okej. Do tyłu mamy biegów 15, ponieważ do tyłu nie możemy zmieniać biegów pod obciążeniem oraz oczywiście w tych ciągnikach rewers elektrohydrauliczny No do to zmiany już są kierunku jazdy. rzeczy, elementy wyposażenia, które mają zdecydowany wpływ na komfort Tak, pracy. dokładnie, dokładnie. Oczywiście kabina klimatyzowana, mamy do dyspozycji 4 pary wyjść hydraulicznych, no i jeżeli chodzi o tylny podnośnik sterowany oczywiście EHR, czyli elektronicznie, oczywiście z przyciskami z tyłu, żeby na przykład taki rozsiewacz, który No tutaj właśnie, stoi z tyłu bez problemu sobie podczepić spoza kabiny. Podejdźmy, sprawdźmy, co my tutaj komfortowo możemy podnieść, opuścić, podczepić, zaczepić Tak. i czym możemy pracować, no bo słońce wysoko, wiosna tuż, No, zima nam się niedługo przedłużyła. Matki Boskiej Azotowej. Azotowej dokładnie, bo to już kilka dni, 1 marca, deadline Już tuż. I co wtedy w pole ruszamy rozsiewaczami? Warto sprawdzić, czy nasz stary rozsiewacz jest sprawny. Być może trzeba go zmodernizować, a jeśli się nie da, to oczywiście Warto sprawdzić, no bo jednak teraz środki, czy to ochrony roślin, czy nawożące, no jednak troszeczkę kosztują. I gdzieś trzeba zwracać uwagę na pewne rzeczy, gdzie możemy te oszczędności wyciągnąć tak Dokładnie. naprawdę. Nowoczesny rozsiewacz włoskiego producenta, również Maschio Gaspardo, również z gwarancją 7-letnią. Czyli tak samo jak poprzednie, 7 lat ciągnik, 7 lat maszyna i razem mamy właśnie te 28 lat. Dokładnie, przy 2 zestawach, ale kupując jeden zestaw, 14-letnia gwarancja, Dokładnie. oczywiście mówiąc troszeczkę Żartem, lakonicznie, troszeczkę w żarcie. Rozsiewacze już doskonale znane na rynku, sprawdzone, uznane przez klienta. Seria Primo w różnych wersjach, jeśli chodzi pod kątem wielkości i sterowania. Seria 200 zaczynająca się od 1270 litrów. I Czyli poprzez- powiedzmy to jest bez tej nadstaweczki. Dokładnie tak. Przepraszam, bez tej. I z serią 300, zaczynającą się pojemnością 1350 litrów. Rozsiewacze te możemy rozbudować aż do 4450 No litrów, to sporo. jeśli chodzi o sam gabaryt, samą wielkość, samą pojemność. Czyli naprawdę z tej bazowej wersji możemy naprawdę Jechać w górę ile idzie. Oczywiście również tego opcjonalnego wyposażenia jest sporo, jeśli chodzi o samo sterowanie. Może to być sterowanie w postaci serii M, czyli sterowanie hydrauliczne na dźwignię. Czyli też w standardzie, że tak powiem, Tak, mamy to sterowanie zasuwanie. Możemy mieć sterowanie elektryczne, proste, elektryczne, ale maszyna wyposażona w wagę. No i najnowocześniejsze rozwiązanie, czyli tak zwane serie Primo EW Izotronic, czyli na pełnym isobasie, gdzie możemy korzystać już z map aplikacyjnych, stosować zmienne dawkowanie, co ma niebotyczny wpływ na jakość i ilość precyzyjnego wysianego No nawozu. I oczywiście takie maszyny jak rozsiewacz czy ciągnik możemy połączyć. Co Dokładnie. tutaj mamy? Co tutaj mamy? Nawigację. To są bardzo ciekawe rzeczy. Oczywiście te zestawy możemy uzupełnić o nawigację Alinawa, jak najbardziej. włoskiego. Od bardzo prostych takich AF 303. Tak jest, chińskiego producenta, które montujemy na włoskim, można powiedzieć, rozsiewaczu, a chińskim ciągniku. Tak. Przemo, gwarancji dużo, pogoda pozytywna, czas ruszać pole. powoli w pole. Także co, widzimy się na pewno gdzieś w przyszłym odcinku, gdzie już myślę, że powoli będziemy ruszać w pokazy, no bo pogoda też pozwala. No i my też już mamy, można powiedzieć, troszeczkę dosyć siedzenia przy tym komputerze. Dokładnie. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.